Witajcie w kolejnym odcinku treningu domowego Akademii Szermierzy. Dzisiaj zrobimy sobie trening szabli. Oczywiście nie będziecie potrzebowali prawdziwej szabli, możemy ją sobie zastąpić dowolnym pozornikiem broni. Kij od mopa, kij od szczotki, co tam macie. Ja natomiast będę wykonywał dzisiaj trening szabli. Zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Robimy 10 zwykłych pajacyków. Po wykonaniu 10 zwykłych starajmy się nie stygnąć, cały czas gdzieś tam być w ruchu i truchtać. I teraz będą wykonywane pajacyki bokserskie, czyli jeden pajacyk jest zwykły, wracam do pozycji i następnie nogi rozchodzą się przód-tył. Tak, czyli zwykły i nogi przód-tył. Zwykły i przód-tył. I takich też wykonujemy 10. Cały czas jesteśmy w ruchu, żeby nie stygnąć. Teraz wykonujemy jeszcze raz 10 pajacyków, ale znacznie szybciej. Staramy się 2 razy szybciej niż na początku. Ok, i zatrzymujemy się i trochę wyciągamy prawą rękę do góry, jak najwyżej wspinamy się na palce, sięgamy. I to samo z lewą. Cały czas wysoko. Ok, prawa ręka do boku. Mocno, jak najmocniej, byśmy komuś rękę podawali. I lewa. Dobra, i prawa do przodu, lewa do tyłu. Trzymamy mocno, naciągamy. I na odwrót, lewa do przodu, prawa do tyłu. Ok, rozluźniamy. Teraz wykonamy sobie wykroki bez pogłębienia, czyli stojąc robimy jedną nogą krok do przodu. Trochę jak wypad, po prostu długi krok i wracamy. I potem druga noga. I łącznie robimy takich ruchów 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo podobnie, tylko do boku. Czyli będziemy iść jedną nogą do boku, wracać i następnie drugą. I też 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz spróbujemy troszkę zwiększyć zakres ruchu, pogłębić. Znowu ta pierwsza wersja wykroku. Wykonuję wykrok i teraz przysiad w wykroku. Tak, wracam i na drugą nogę. I tak samo jak wcześniej robimy to 10 razy, tylko z takim pogłębieniem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy i podobnie troszkę zwiększymy zakres ruchu w tej drugiej płaszczyźnie. Wykonuję kroczek do boku i troszkę pogłębiam. Nie za bardzo, ale odrobinę. I tutaj raz, też 10 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Rozluźniamy. Troszkę ruszamy teraz stawy nadgarstkowe i przy okazji odrobinę stawy skokowe. I teraz druga noga. Ręce staramy się w drugą stronę kręcić.
teraz stoimy na jednej nodze, na prawej. Lewą podnosimy wysoko i nie będziemy jej odkładać przez cały czas trwania ćwiczenia. Dociągamy kolano wysoko do brzucha i trzymamy. I teraz piętę do pośladka. I staramy się dotknąć palców albo chociaż zbliżyć do tego. I luźno. I to samo na drugą nogę. Kolanko wysoko. Pięta do pośladka. I łapiemy za palce. I rozluźniamy. Schodzimy teraz nisko i staramy się usiąść przy kucu. Całe stopy mają być przyklejone do ziemi. Czyli schodzimy sobie w przysiadzie, tak żeby kolana nie schodziły do środka, tylko były cały czas odwiedzione na zewnątrz. Żeby nas też nie złamało za bardzo. Staramy się chwilkę tutaj wytrzymać w tym przysiadzie. Można sobie poruszać. I lekko ciężar na prawą stronę przenosimy. Cały czas obie stopy są przyklejone. I na lewą. I znowu na środku trzymamy. I teraz lewa ręka dotyka do podłogi, prawą będziemy odwodzili do sufitu. 5 razy. Patrzymy za ręką. Raz, 2, 3, 4, 5. I druga ręka. Przyklejona prawa, lewą do sufitu. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, jeszcze troszkę obrotowo dogrzejemy barki i łokcie, bo to też przy szabli będzie bardzo istotne, żeby tu się wszystko ruszało. Machamy rękoma 5 razy do przodu, ale jak najdłużej. Raz, 2, 3, 4, 5. I 5 razy do tyłu, też długi ruch. Raz, 2, 3, 4, 5. I staramy się dać prawą do przodu, lewą do tyłu. 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5 i na odwrót. Raz, 2, 3, 4, 5. I dogrzewamy łokcie, ręce szeroko, jak najdłuższy ruch w łokciach. I w drugą stronę. Luźno. I jeszcze, żeby trochę górę podogrzewać, przechodzimy do podporu przodem. W tym podporze chwilę trzeba wytrzymać, złapać stabilność, spiąć brzuch, spiąć pośladki, żeby nie było tak, ani tak, tylko trzymamy tutaj prosto. I teraz unosimy lewą rękę. Odkładamy lewą, podnosimy prawą. Odkładamy, podnosimy prawą nogę. Odkładamy, podnosimy lewą nogę. I rozluźniamy. I żeby dać górze odpocząć, zaraz do niej wrócimy, przechodzimy na plecy. I 10 wznosów bioder wysoko, do pełnego spięcia pośladków. Ok, rozluźniamy. Ok, jeszcze trochę dociągamy nogi, zanim przejdziemy do ćwiczeń szermierczych. Stajemy sobie dość szeroko i wykonujemy skłon do środka.
prawej nogi. I do lewej. I do środka znowu. I jeszcze raz prawa. I lewa. I środek. I ostatni raz prawa. I lewa. I środek. Dobra. Ok, jeszcze, żeby troszkę przygotować organizm, bierzemy nasz kijek, czy jakikolwiek inny symulator broni. Jeśli macie prawdziwą szablę, to oczywiście też możecie wziąć. Jeszcze chwilę się nim pobawimy, tak dogrzewkowo. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że stawiamy go na ziemi, stajemy w postawie szermierczej w odległości na wyprostowaną rękę od niego i będziemy go puszczali i starali się po prostu go złapać. Czyli dość nisko na nogach, puszczam go i następnie łapię. I tak sobie wykonujemy 5 razy na stronę. W 5 razach zmiana ręki i nogi, czyli postawa lewa. Puszczam, łapię. Sama ręka. Ok. Teraz troszkę utrudnimy to ćwiczenie. Znowu wracamy do naszej prawej postawy. Będziemy puszczać i starali się zrobić pełen obrót wokół własnej osi, tak, żeby złapać kij zanim upadnie. Czyli też w postawie szermierczej. Zaczynamy od prawej ręki, prawej nogi, czy tam naszej domyślnej i próbujemy 5 razy. Ok, jeszcze jedno ćwiczonko z kijem sobie wykonamy. Trzeba będzie tylko uważać na sufit, zwłaszcza jak ktoś ma niżej sufit albo dłuższy kij. Łapiemy sobie, tutaj kładziemy na dłoni, natomiast staramy się nie zaciskać tą dłonią, żeby nie trzymać go, tylko i wyłącznie samym balansem ręki i ciała ten kij utrzymywać. Ja tu mam taki dość ciężki przypadek, bo taki zwężający się. I stoimy do tego w postawie szermierczej. W postawie szermierczej, jeśli kij nam ucieka, oczywiście możemy się poruszać, ale staramy szermierczo. Czyli jeśli chcemy złapać balans, to spróbujmy właśnie na nogach sobie go dorobić. I też sobie zrobimy teraz po 20 sekund na stronę. Staramy się utrzymać, jeśli nam spadnie, oczywiście natychmiast kładziemy z powrotem i wracamy do ćwiczenia. Gotowi? Naprzód. I po jednej ręce zmieniamy na drugą. Też 20 sekund. Tak się ustawię. To będzie trudniej. Ok. I teraz przechodzimy sobie już do ćwiczeń szermierczych. Pierwsze co sobie wykonamy przy użyciu kija bądź szabli, ja już przejdę na szablę, będzie przyjęcie odpowiedniej postawy. Przyjmujemy sobie postawę zwaną trzecią, tak dla uproszczenia, czyli to jest też w traktatach nazywaną
postawą outside guard, czyli tutaj od tej zewnętrznej strony będzie kryła nasze ciało. Możemy złapać chwytem młotkowym, możemy złapać chwytem kciukowym, to zależy od tego, jak nam jest wygodniej. Postawa szermiercza taka, jaką cały czas robimy, czyli mamy pięty w miarę możliwości w jednej linii, odległość jednej albo dwóch stóp między stopami. Nie schodzimy palcami do środka, tylko palce cały czas skierowane na przeciwnika i równomiernie rozłożony ciężar na obu nogach. Oczywiście są postawy, w których możemy przenieść ciężar do tyłu albo do przodu, natomiast spróbujmy domyślnie sobie stać równo. Nie całkiem frontalnie do przeciwnika, tylko troszkę tą tylnią rękę odwieść, tak? Żebyśmy stanowili troszkę mniejszy cel dla przeciwnika. I tu mamy tą naszą postawę trzecią albo outside guard, tak żeby ona nam kryła całkowicie prawą stronę, czyli nie jest na środku, tu nie jesteśmy odsłonięci, tylko ta strona jest zakryta. I w tej postawie będziemy sobie chwilkę manewrowali. Umówmy się, że robimy sobie kroki szermiercze do przodu i do tyłu z szablą, czy z jakimś pozornikiem szabli przez znowu 20 sekund. Przypominam, że do przodu zaczynamy przednią nogą, do tyłu tylnią, tak żeby pięty się nie zbiegały. Uwaga, 20 sekund. Zaczynamy. Dowolne kroczki w dowolnej ilości, dowolnej długości. Ok, i teraz sobie troszkę będziemy dynamizować tą pracę nóg. Mieliśmy krok do przodu, mieliśmy wypad, teraz dołożymy sobie doskok do tego i odskok. Już były ćwiczone w poprzednich odcinkach, natomiast sobie przypomnimy i jeszcze dodatkowo będziemy szlifować, dlatego że po prostu warto. To jest akcja, którą bardzo często się wykorzystuje w walce, no i też taka bardzo charakterystyczna dla szabli. Czyli już z naszą bronią w ręku, w postawie szermierczej, będziemy sobie wykonywać doskok kilka razy, a potem odskok. Przednią nogę wykopiemy i potem z tylniej trzeba się mocno wybić, czyli nie tak jak robię zwykły krok, że dostawiam nogę, tylko się z tamtej nogi wybijam. Zobaczcie, że te nogi tak jakby się na chwilkę rozjechały, ale potem wracają na swoje miejsce. Czyli zaczynamy jak zwykły krok, ale zamiast dostawić spokojnie tylnią nogę, wykopujemy się z niej. I nie robimy długich doskoków, bo one są strasznie takie szerokie, ładne, ale zauważalne w walce. Robimy raczej krótkie, żeby się do przeciwnika tak dynamicznie zakraść i go trafić. Czyli pach. I próbujemy 5 razy. Uwaga, lecimy. Raz. 2. 3. 4. 5. Rozluźniamy. I teraz podobnie odskok. Już dokładnie to samo, tylko zaczynamy ruch tylnią nogą i wybijamy się z przedniej. Bardzo przydatne, jak się chcemy obronić dystansem i na przykład potem szablą odpowiedzieć. Czyli jeszcze raz pokazuję. Ruch jakbyś do zwykłego kroku, ale wybijamy się z przedniej nogi. 5 razy. Uwaga, lecimy. Raz. 2. 3. 4. 5. I nóżki troszkę odpoczywają. Teraz sobie to połączymy. Doskok, odskok. Tak dynamicznie, jakbyśmy weszli w dystans i wyszli z dystansu. Na przykład w sytuacji, jak mamy przeciwnika, który stoi z szablą wysoko, grozi nam nią mocno. My chcemy wskoczyć, żeby wymusić z jego strony to machnięcie, spadnięcie szablą, ale wtedy jeszcze się musimy obronić przed tym cięciem. Także takie ćwiczenie sobie robimy. Będziemy sobie robić doskok i odskok łącznie 5 razy. Tak, jeden doskok i odskok to jest raz. Uwaga, lecimy. Raz, 2, 3, 4, 5. I troszkę rozluźniamy, ale jeszcze nie odpoczywamy długo. Teraz sobie połączymy to wszystko z wypadami. Czyli jak się już zbliżymy do przeciwnika, to będzie można od razu natrzeć wypadem i sobie wrócić z tego wypadu. Czyli robimy doskok i wypad. Jeszcze raz pokażę. Doskok. Mamy naszą pozycję i nacieramy wypadem, wracamy. I robimy sobie sportem miejsce krokiem i takie ćwiczenie też 5 razy. Uwaga, naprzód. Pach, pach. Raz,
2, 3, 4, 5. Rozluźniamy i zrobimy sobie bardzo podobnie, tylko odskok i wypad. Czyli sytuacja, w której najpierw się obroniliśmy, a potem musimy sięgnąć przeciwnika, bo zwiększyliśmy dystans. Odskok, wypad, czyli pach, pach. 5 razy. Uwaga, lecimy. Raz, 2, 3, 4, 5. I chwilę odpoczywamy. Ok, teraz mieszamy tą pracę nóg, żeby ją włączyć do naszego normalnego manewrowania zwykłymi krokami szermierczymi. I teraz będziemy co jakiś czas wykonywali odskok albo doskok, ale będziemy sobie to łączyli. Czyli jeśli zrobicie doskok, to potem trzeba będzie zrobić jeszcze odskok i wypad. A jeśli zrobicie odskok, to potem robimy doskok i wypad. Czyli jakby te 3 rodzaje pracy nóg. Doskok, odskok i wypad łączymy. I za każdym razem, jeśli zrobię doskok, to potem na odwrót robię odskok i atakuję. A jak odskok, to potem doskakuję i atakuję. Czyli manewrujemy sobie normalnie, każdy po swojemu, tyle ile ma miejsca. Może nawet chodzić w miejscu tutaj, albo jakieś malutkie kroczki robić. I sami jak sobie wymyślicie, dokładamy do tego na przykład odskok, doskok, wypad. Żeby był taki zryw tempa. Przez pół minuty takie ćwiczenie wykonamy. Uwaga, gotowi? Naprzód. Manewrujemy. I na przykład odskok, doskok, pach. Manewrujemy. I na przykład odskok, doskok, pach. I rozluźniamy. Ok, i troszkę zmęczyliśmy nogi, trochę je przygotowaliśmy tak szablowo, dynamicznie. I teraz popracujemy sobie troszkę szablą bardziej na górze. Szabla, zwłaszcza jeśli jest to ciężka szabla kawaleryjska, ma to do siebie, że jest to broń dość mocno bezwładna. O ile w mieczu pomaga nam druga ręka, żeby utrzymać jego ciężar, żeby on nam nie spadał, żeby tą dźwignię tutaj wykorzystać, tak w szabli tego nie ma. Jest tylko jedna ręka, trzeba się nauczyć nad tą szablą panować w taki sposób, żeby ona nam nie przeszkadzała, tylko żeby nam wręcz pomagała tym swoim ciężarem. I można to zrobić m.in. wykonując różnego rodzaju młyńce. Nasz młyniec raczej nie jest akcją szermierczą samą w sobie, to znaczy młyniec raczej nie do końca jest natarciem, natomiast właśnie on uczy, jak nad tą szablą panować. Dlatego sobie wrócimy do tych młyńców, które już robiliśmy na poprzednich treningach. Kilka razy sobie taki młyniec wykonamy. Pierwsze co, to taki młyniec tutaj od wewnętrznej strony ciała, czyli z naszej postawy trzeciej. Mamy rękę albo kciukowo, albo młotkowo, nie ma znaczenia. I teraz prowadzimy sztych do dołu i po wewnętrznej stronie ciała tutaj szablę
prowadzimy. Lekko trzymać w palcach, to wtedy nie będzie przeszkadzała. Blisko ciała młyniec, ostrze cały czas na przeciwnika i tak sobie chwilkę pracujemy. I z drugiej strony. Było tutaj od wewnętrznej, teraz od zewnętrznej. Czyli znowu tak jakbyśmy zakręcili szablą do dołu i potem ona by zanurkowała znowu i poszła do góry. Na przykład jak przestrzelimy ciosem, to możemy nią tak wrócić. Też chwilkę sobie tak pracujemy. Spada i wraca. Jak najluźniej trzymać w dłoniach. I teraz próbujemy sobie to złączyć, czyli ten od wewnętrznej i od zewnętrznej. Ok. Jeśli ktoś ma miejsce, może spróbować zrobić taki młyniec, na przykład taki helikopterek nad głową. Sugeruję do tego zejść bardzo nisko na nogach, przy okazji nogi się troszkę rozgrzeją. I teraz tu, pach, nad głową. Nie ma znaczenia, czy w jednym kierunku, czy w drugim będziemy cieli. O, tak jakbyśmy taki helikopterek wykonywali. I teraz próbujemy w drugą stronę na odwrót, czyli tu, pach. Ok, i żeby cokolwiek ruszyć lewą ręką, przechodzimy do lewej postawy, nie będziemy aż tak długo nad nią pracować, ale którykolwiek z tych młyńców teraz sobie próbujemy na lewą rękę wykonać. Można sobie je połączyć od razu, jak ktoś sobie nie radzi, to jakiś pojedynczy. Ok, i rozluźniamy się. Wracamy do prawej. I teraz sobie wykonamy różnego rodzaju cięcia. Jak robiliśmy miecz długi, tam sobie pokazywaliśmy taki diagram cięć i właściwie w szabli będzie bardzo podobnie. Wykonamy sobie 6 szablowych cięć. Cięcie numer 1 będzie od prawej do lewej. To jest takie cięcie, które jeśli trafi w głowę, to na przykład zamyka. Tak, czyli najczęstsze wykorzystywane w mieczu. Tu u Fiorego to będzie to cięcie fendente. Cięcie na kierunku pierwszym. Można je prowadzić jako dłuższe, może być cięciem krótkim. Cięcie na kierunku drugim, z drugiej strony, od lewej do prawej, od góry. Cięcie na kierunku trzecim, od prawej, ale od dołu po skosie. Cięcie na kierunku czwartym, od lewej, od dołu. Cięcie na kierunku piątym, równoległe od prawej, na kierunku szóstym, równoległe od lewej. I teraz sobie próbujemy przez chwilę cięcie tylko i wyłącznie na kierunku pierwszym. Czyli od prawej do lewej po skosie. Pach i wracamy do postawy. Tak jakbyśmy już, zobaczcie, to jest już natarcie, czyli sięgamy na przeciwnika, w pełni wyprostujemy rękę i sobie wyobrażamy, że go trafiliśmy, przeciągamy jeszcze cięcie po jego ciele i wracamy do postawy. Może ono się też skończyć w ten sposób, natomiast sobie zrobimy takie zmłynkowane. Czyli raz i 10 razy tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz na kierunku drugim, czyli od lewej do prawej po skosie, od góry. Też 10 razy. Raz i zobaczcie tu, żeby wrócić do postawy, ten młyniec zewnętrzny. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz bardzo niewygodne, ale te cięcia od dołu, to trzeba już nagimnastykować nadgarstek, ale to jest też fajne ćwiczenie. Cięcie na kierunku trzecim, czyli od prawej do lewej. Pilnujemy, żeby nie ciąć płazem, tylko ostrzem. Można luźno trzymać szablę w ręku, wtedy będzie łatwiej. Też 10 razy. Raz, 2, prostujemy rękę do końca, bo to jest już natarcie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. I cięcie na kierunku czwartym, od lewej do prawej po skosie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I te proste cięcia równoległe. Od prawej do lewej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i od lewej do prawej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz cokolwiek na lewą rękę, bo ta prawa spuchła, żeby ta lewa się cokolwiek ruszyła, troszkę krócej, ale dowolne kombinacje tych cięć sobie wykonujemy. Także każdy teraz na przykład trochę na różnych kierunkach niech sobie lewą ręką ponaciera. Można spróbować po prostu przez każde cięcie przejść po razie. No i pamiętajcie, że jeszcze raz, że te cięcia, które sobie wykonujemy, to są już natarcia, czyli to nie jest tak, że sobie młyniec wykonuje radośnie i wchodzę na przeciwnika, tylko ręka mnie asekuruje, ręka mnie wyprzedza. Mogę je wykonać z jakąś pracą nóg, z krokiem czy z wypadem, ale zawsze ręka będzie musiała zacząć i sam moment młyńca się troszkę mniej liczy. Młyniec jest po to, że jeśli szabla jest ciężka, jeśli nie trafiłem, przestrzeliłem, to żeby sobie wrócić do postawy. Tak? A jeśli jesteśmy w stanie ją kontrolować, można też to wykonać bez młyńca. Natomiast teraz sobie porobimy kombinację różnych cięć, bo też fajnie jest mieć przygotowane od razu takie całe sekwencje, którymi zaatakujemy. Jeśli przeciwnik na przykład nie odpowiada, tylko się broni, żeby się do niego dobrać tą szablą, spróbujemy sobie wykonać cięcie na kierunku pierwszym, potem na kierunku szóstym i jeszcze raz na kierunku pierwszym, czyli 3 razy sobie będziemy cięli z rzędu i dopiero potem wrócimy do postawy. Czyli na kierunku pierwszym, szóstym i jeszcze raz pierwszy. Jak tą drogę przejdziecie, też troszkę zależy od Was. To jest pierwszy, szósty i można w jakiś sposób jeszcze raz do tego kierunku pierwszego. Staramy się nie odwodzić ręki za daleko, niech ona cały czas będzie przy obrysie naszej sylwetki. Czyli próbujemy sobie. Raz, 2, 3. Czyli pierwszy, szósty, pierwszy. I tak sobie zrobimy 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Warto jest też mieć w arsenale swoim pojedynkowym krótsze cięcia. I teraz sobie zrobimy tak, jakbyśmy grozili przeciwnikowi na głowę, potem na korpus albo rękę, a potem jeszcze raz na głowę, ale takimi krótkimi ruchami. Czyli mogą to być cięcia, które już od razu chcą w niego trafić, a może to być też wykorzystywane w formie zwodu, czyli że mu pokazujemy tutaj. No ale żeby mu zagrozić, musimy naprawdę tą szablę mu blisko ciała przystawić. Czyli taką robimy kombinację. Tutaj cięcie na kierunku pierwszym, cięcie na kierunku szóstym i jeszcze raz na kierunku pierwszym, ale teraz takimi krótkimi ruchami. 5 razy, czyli jest raz, 2, 3 i lecimy. Raz, 2, 3. 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 Ok, rozluźniamy. Dobra, i jeszcze jedną taką kombinację sobie zrobimy dłuższą. Znowu 3 cięć. Zaczniemy od kierunku pierwszego, przejdziemy sobie cały ten ruch, potem od razu łącząc to przez kierunek piąty, czyli ten równoległy, a potem na kierunek drugi, czyli ten od lewej po skosie. Czyli jeszcze raz pierwszy, po prawej o skosie, piąty kierunek równoległy od prawej i drugi od lewej po skosie. Czyli jest pierwszy, piąty, drugi. I staramy się to złączyć jak najpłynniej w jeden ruch. Tak, żeby się też samemu nie uderzyć. Także ostrożnie. Jeszcze raz pokażę. Pierwszy, piąty, drugi. Pierwszy,
piąty, drugi. Próbujemy sobie zrobić 10 razy. Uwaga, naprzód. Pach, pach, pach. Pach, pach, pach. Pach, 3. Pach, 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 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. To już powinniśmy poczuć mocno w nadgarstkach. No i teraz jak do równowagi, jeszcze to samo w takim wariancie wykonywania tego krótkimi cięciami. Czyli nie zawsze będziemy tak machać za maszyście. Teraz zrobimy sobie krótko. Kierunek pierwszy, kierunek piąty, kierunek drugi. Czyli zatrzymujemy cięcie, jak ono już osiągnie cel, mniej więcej na środku. Kierunek pierwszy, tak lekko po skosie, kierunek piąty, kierunek drugi. Pach, pach, pach. Pach, pach, pach. Ręka jest wyraźnie przed nami. Robimy sobie 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I rozluźniamy. Ok, porobiliśmy sobie natarcia, teraz się troszkę pobronimy z szablą. Wykorzystamy sobie do tego zasłony. Mamy postawę trzecią i ona też może być zasłoną oczywiście, czyli postawa trzecia chroni nam prawej strony, jak teraz ktoś zaatakuje z tej strony, to możemy tą zasłonę jeszcze ewentualnie troszkę uszczelnić i potem mu odpowiadać. A my sobie zrobimy taki wariant, że ktoś atakuje nas na głowę, czyli przejdziemy sobie płynnie do postawy, czy do zasłony piątej, tak żeby ona była powyżej czoła, żeby nie dostać przez tą szablę, ale też nie za wysoko, no bo wtedy dostaniemy w twarz. Czyli musi być na dobrej wysokości, bronimy się częścią silną, tu, nie końcówką szabli, bo dostaniemy w głowę. Czyli piąta postawa, z trzeciej do piątej sobie przejdziemy w ten sposób. I teraz robimy sobie zasłonę, odpowiedź 5 razy. Trzymamy postawę trzecią, przechodzimy do piątej i odpowiadamy tak, żeby ręka prosta trafiła przeciwnika w odpowiedzi. Trzymamy raz i 2. Pach, pach. I taki ruch 5 razy. Lecimy. Raz, 2, 3, 4, 5. Dość proste. Bardzo często będziemy się bronić z krokiem do tyłu albo z odskokiem, ponieważ wtedy nie tylko obronimy się żelazem, ale też jeszcze zwiększymy dystans, co nam ułatwi, jeśli przeciwnik jest taki bardzo agresywny, jeśli wchodzi głęboko, jeszcze zwiększymy dystans i większe szanse się obronimy. Także to sobie przećwiczymy. Zasłona z krokiem do tyłu, odpowiedź w miejscu. Pokazuję. Raz, 2. I powrót. Raz, 2. Zasłona z krokiem do tyłu, odpowiedź w miejscu. Lecimy 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz sobie mieszamy. Będziemy sobie manewrowali samodzielnie, co jakiś czas splatając kroki, doskoki i wypady. Natomiast będziemy się też bronili do tego. Czyli nie tylko nacieramy, ale też sobie co jakiś czas splatamy zasłonę z krokiem do tyłu, odpowiedź w miejscu, albo nawet można z odskokiem i odpowiedź. Czyli teraz przez pół minuty będziemy chodzili i nacieramy albo się bronimy. Cały czas w ruchu, cały czas nogi chodzą i sami wybieramy, czy sobie zaatakujemy wypadem, czy sobie zrobimy doskok, wypad, czy sobie zrobimy jakiś odskok, doskok, wypad. Tu sobie mieszamy dowolnie, ale też się czasem bronimy zasłoną na wstecznym. Pół minuty. Uwaga, że tak się ustawię. Lecimy.
Zrobimy sobie teraz inną postawę, postawę hanging guard, czyli no taką postawę wiszącą, kiedy sztych nie jest skierowany do góry, tylko do dołu. I ta postawa będzie kryła nam głowę. Różne są warianty tej postawy, od takich, które bardziej grożą przeciwnikowi sztychem, po takie, które bardziej stawiają na zasłonięcie tej głowy. I teraz my sobie właśnie taką wykonamy. Gdzie oczywiście też staramy się sztych nie mieć całkiem do boku, ale jednak po skosie skierowany do przeciwnika. Czyli podobnie jakbyśmy mieli postawę trzecią, tylko podnieśli dłoń do góry. I właściwie znajdziemy się w takim naszym hanging guard. Sztych starając się mieć skierowany w podobny punkt. Wyobrażamy sobie, że sztych teraz celujemy w biodro przeciwnika, tak po skosie. I teraz tak, patrzymy sobie spod tej postawy, czyli tak, żeby ona nam nie zasłaniała oczu, tylko żeby ręka była wysoko, trochę też skierowana do przodu, ponieważ w razie czego, gdy przeciwnik chciał podejść, możemy mu tym sztychem cały czas zagrażać. Jest to postawa bardzo męcząca, dość niewygodna, ale warto się z niej nauczyć walczyć, ponieważ bardzo często jak z niej staniemy, nasi przeciwnicy mają problem z obejściem. Czyli teraz sobie spróbujmy przejść z postawy trzeciej do hanging guard 5 razy. Stoję w trzeciej, podnoszę na tyle wysoko, żeby patrzeć sobie pod szablą i żeby sztych był skierowany do dołu w stronę przeciwnika. I to było raz, 2, 3, 4, 5. Czyli zobaczcie, że zasłona piąta była tu, ona była blisko ciała, a hanging guard jest wyciągnięty, ponieważ on jest obronny, ale on też może być ofensywny przy tym sztychu. I teraz jak zaatakować z tego hanging guard? To nawet traktaty szermiercze mówią, że jest to bardzo niewygodne, że jest to super postawa z racji na to, że głowa jest zakryta i grozimy przeciwnikowi sztychem, natomiast ataki są niewygodne, natomiast trzeba je ćwiczyć, trzeba wprawiać nadgarstek i ramię do tego ruchu, żeby móc też przeciwnikowi grozić. Czyli tu będziemy musieli przechodzić przez młyniec. Mamy nasz hanging guard i idziemy do cięcia na kierunku pierwszym, czyli trzeba zakreślić ten łuk i skończyć cięcie tutaj najlepiej po skosie, czyli takie zamykające. Teraz zaczynamy łuczek i kończymy cięcie. Pach, pach. Zobaczcie, że głównie sztych kreśli tą drogę. Nie robimy takiego długiego ruchu za obrys sylwetki, bo nigdy tym przeciwnika nie trafimy. On jeszcze będzie przeciw nacierał na naszą rękę. To jest zbyt ryzykowne. Także ruch musi być tu krótki, a potem trzeba wystrzelić przed siebie. Próbujemy zrobić sobie ten ruch 5 razy. Krótko i cięcie. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz synchronizujemy to z wypadem. Czyli sięgamy przeciwnika, który jest dalej. Teraz nie możemy zrobić tak, że zaczniemy ten ruch, wejdziemy wypadem i pójdziemy szablą, ponieważ tu jest moment, w którym się odsłaniamy. Można dostać na głowę. Jest to bardzo ryzykowne. Czyli musimy wyraźnie zacząć ręką i dopiero jak tą aureolkę skończymy zakreślać i jak już ruszymy szablą do przodu, to wykańczamy z nogami. Czyli mamy raz i powrót. Tutaj cały ruch musi być wykonany i dopiero jak idzie szabla do przodu, dokładamy nogi. Raz. Robimy 5 razy. Raz. 2. 3. 4. 5. I rozluźniamy. 5 razy na lewą stronę wykonujemy to samo. Można z wypadem, można w miejscu. Raz. 2. 3. 4. 5. I wracamy sobie do naszej prawej ręki. Zwróćcie uwagę, że ten ruch jest długi. Wcale nie jest łatwo nim trafić przeciwnika, ale jeśli będziemy wykonywać go dynamicznie, bez sygnalizowania ciałem, to mamy szansę takie trafienie wykonać. Natomiast z tego ruchu też będą dobrze działały zwody, ponieważ szabla jest wzniesiona, ona już grozi przeciwnikowi, on będzie się trochę tego cięcia spodziewał, będzie brał zasłonę, w związku z czym my będziemy mogli zmienić kierunek natarcia na jakiś inny, tak, że kiedy on weźmie zasłonę, trafić go na przykład w korpus. I taki ruch sobie teraz wykonamy. Zobaczcie. Mamy hanging guard i idziemy do naszego cięcia, ale nie spadamy nim do końca, tylko tu zatrzymujemy i idziemy sobie takim cięciem na kierunku 6
tak jakbyśmy równolegle cięli na korpus. Czyli tu i tu. Czyli tu pokazujemy przeciwnikowi, ale zatrzymujemy i zmieniamy kierunek. Hanging guard. Pach, pach. Grozimy kierunkiem na kierunku pierwszym, grozimy natarciem na kierunku pierwszym, schodzimy na kierunek szósty. Raz, dwa. Próbujemy 5 razy. Pach, pach. Raz. 2. 3. 4. 5. I to samo to zrobimy z wypadem. Czyli tu zagroziliśmy i wykańczamy z wypadem na kierunku szóstym. 5 razy. Raz. 2. 3. 4. 5. I rozluźniamy. Spróbujmy jeszcze to samo zrobić w miejscu na lewą rękę. Czyli grozimy na kierunku pierwszym, schodzimy teraz na kierunku szóstym. I tam wszystko jest na odwrót w lewej ręce. Czyli mamy raz, dwa. Raz, dwa i tak 5 razy. 2, 3, 4, 5. Ok, i rozluźniamy. I na koniec małe podsumowanie. Wykonaliśmy kilka prostych ćwiczeń szablowych. Był to trening w dużej mierze techniczny. Skupiliśmy się na podstawowych akcjach pracy nóg, dokładnym prowadzeniu cięć oraz łączeniu pracy ręki z pracą nóg. Działania te możecie wykorzystać zarówno walcząc z szablą polską, jak i lżejszymi odmianami szabli pojedynkowej. I dla wyjaśnienia, zastosowane tu działania to połączenie technik z dawnych traktatów XVIII i XIX-wiecznych, metodyki sportowej oraz własnych doświadczeń z walki szablą bojową. Przed XIX wiekiem nie powstały traktaty poświęcone w całości szabli polskiej, jest ona wspominana jedynie wyrywkowo w niektórych dziełach. Jeśli ktoś twierdzi, że w pełni zrekonstruował staropolską szermierkę, to raczej mija się z prawdą. Możliwe są domniemania, jak mogła wyglądać walka szablą polską. Nie możemy się jednak pokusić o ścisłą rekonstrukcję, jak na przykład przy szkole włoskiej Długiego Miecza, ze względu na brak zachowanych podręczników. Istnieją źródła rzucające odrobinę światła na ten temat, ale rodzą one kolejne pytania. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o historii szabli polskiej oraz niuansach badania staropolskiego fechtunku, piszcie w komentarzach. A póki co, do zobaczenia w następnym odcinku.